Ahoj, ahoj, ahoj wilki morskie. Witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz państwa gościem jest dzisiaj kapitan Hydra z drużyny Wir. Kapitan zaprasza was na bitwę rankingową, płynąc tutaj na niszczycielu Kagero, zatapia 5 okrętów, pozostaje sam przeciwko 4 okrętom i kapitan zatapia te okręty i dzięki kapitanowi Hydrze drużyna wygrywa ten mecz. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach. Za niedługo będziecie mogli nabyć takie okręty, no i staram się robić powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do pooglądania przepięknej bitwy na niszczycielu Kagero. No i moi drodzy, zobaczcie, kapitan płynie ogólnie tutaj bez dymu, ma przeładowanie torped, no i mamy pierwszego niszczyciela. Kapitan na Kagero podejmuje walkę artyleryjską przeciwko niszczycielowi z drużyny przeciwnej, który jeszcze nie oddał żadnego strzału, już został tam podpalony i moi drodzy, damage w tej chwili rośnie. No i zobaczmy, czy ten okręt zostanie zatopiony. No znika nam za wyspą. Mamy nieopodal jeszcze Massachusetts pancernika i czy za wyspy wypłynie ten bardzo mocno ostrzeliwany niszczyciel? No zobaczymy, będzie bardzo blisko. Jest i niszczyciel Belson. Belson pewnie zbliżać się będzie do naszego niszczyciela. Zobaczcie, jest coraz bliżej, pokazuje się, no chyba kapitan nie ma zasięgu do tego nieprzyjacielskiego niszczyciela. Jest krążownik 8 km, pancernik, 2 krążowniki, no tutaj jest, słuchajcie, groźnie. Kapitan nie ma niestety dymu, żeby stanąć i tutaj strzelać. Jeszcze, słuchajcie, Massachusetts, no i nasz krążownik troszeczkę tutaj przeszkadza w wysłaniu tych torped, no i teraz Massachusetts, tam on się zatrzymuje i poszły torpedy, zobaczcie. No i jeszcze mamy tutaj 2 groźne krążowniki. One mogą naprawdę zrobić tutaj miazgę z naszego Kagero. No czy te torpedy wejdą w pancernika, czy dostanie to nasz krążownik? Oby nie, niech te torpedy płyną. No zobaczmy, no ale, no odkręcił. Ale to już jest po naszym, moi drodzy, krążowniku. Płyną torpedy w kierunku pancernika Massachusetts. Odległość jest 7 km. Czy te torpedy trafią? No chyba, no może teraz. No nie trafiły, no trudno. No zobaczymy, czy następnym razem uda się tutaj, zobaczcie, 7 km, 600 metrów jest tutaj pancernik od naszego krążownika. Kapitan Hydra zastanawia się, czy strzelać, czy czekać na przeładowanie się torped. Kapitan nie ma tutaj dymu, powtarzam, jeżeli oddałby teraz salwę w kierunku tegoż pancernika, ta artyleria dodatkowa mogłaby tutaj naprawdę sponiewierać naszego niszczyciela Kagero. No i teraz. Widzę tutaj, kapitan szykuje się do ataku na pancernika. Jest 6 km, 700 metrów do Kagero. Bismarck zatopiony, zobaczcie. No, co teraz? Został tutaj praktycznie sam gdzieś tam daleko. Massachusetts się zatrzymuje. No,
Kapitan, widzę, tutaj bierze namiar wyrzutni torped na tego pancernika, ale gdzieś tam od tyłu, być może tak jest, bo właśnie Massachusetts wycofuje się, próbuje się ewakuować. Idą torpedy. No, jestem ciekaw, jeżeli... No może tam któraś torpeda trafi, może dwie. Jest trafione. Jedną torpedą i to, zobaczcie, wystarczyło. Jakież on ma mocne to torpedy. I jest zatopienie. Czerwoni stracili 2 okręty, zieloni 3. 4, już mogę wam powiedzieć, zostały 2 niszczyciele. No i zdecydował się jednak kapitan, chociaż to dobrze, bo w tej chwili jest tutaj w radarze i jeżeli trafi, i jeszcze jedna salwa, oby tutaj trafić, jedna lub 2 salwy, ale zbliża się tutaj niszczyciel w kierunku naszego Kagero. Jest i Benson, następny niszczyciel, 6 km, 800 metrów, nie mamy tutaj w ogóle, moi drodzy, dymu, nie ma gdzie się schować. I czy kapitan będzie próbował zlikwidować Bensona, może zatopić tego Baltimora, gdzie ma 1333 HP. Jest również jeszcze tutaj Lighting. O właśnie, to jest to. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. No zobaczmy, co teraz kapitan tutaj zrobi. Jest on sam na 4 okręty. Nie posiada dymu. Posiada tylko wyrzutnie torped. Jest wyświecony. W tym momencie dostaje tutaj duże obrażenie. Jest przeładowanie wyrzutni torpedowych. No i poszły wszystkie torpedy, które są na pokładzie tego japońskiego niszczyciela. No zobaczmy, czy uda się zatopić krążownika. Kapitan nie pokazuje, ale z tego co widzę, idą te torpedy pięknie, jest tam trafienie i jedna torpeda, jest tam zalanie i teraz kapitan zapewne będzie chciał się ratować, przytrzyma, zahamuje, odbije, no niestety nie udało się, jest trafienie, jest zatopienie, jest duży kaliber. No i czekajmy teraz i minutę i 9 sekund na przeładowanie się wyrzutni torpedowych. Gdzieś tutaj na pewno będą szukały okręty nieprzyjacielskie naszego niszczyciela. Czy znajdą go, czy zatopią, no zobaczmy. Jest sam jeden, jedyny, no zobaczmy. Silnik został naprawiony. Kapitan czym prędzej zmierza w kierunku punktu Alfa. Będzie chciał zablokować. Jest tutaj Baltimore. 647 HP. Czy zdecyduje się oddać strzał w jego kierunku? Być może jeżeli zacznie strzelać, to jest ryzykowne. I poszła tutaj salwa. Jest trafienie. Tak mało, tylko 300. No by ten Baltimore nie trafił, on płynie do tyłu i jest trafiony, jest zatopiony, w międzyczasie podpalony, jest tam postawiony dym. Jest tego dymu, bije niszczyciel w kierunku, uszkodził nam tutaj jedno z działu, jedną wieżyczkę. No i zobaczmy, kapitan delikatnie tutaj wyhamował, wiedział, że będzie tutaj na pewno niespodzianka z torped, no i idą torpedy do tego dymu. Czy ten niszczyciel będzie siedział w tym dymie? Podejrzewam, że tam będzie Benson, bo to jest dość długi taki dym, no chyba, że no obym się, chociaż nie, mi się wydaje, że to nie będzie Benson. Zaglądając tutaj na minimapę, na ostatni ślad Bensona, być może to będzie Lighting. Lighting ma tam końcówkę życia, wystarczy tylko torpeda, jego tutaj ryśnie. Oj, zobaczcie. Jest trafiony, jest zatopiony. Potem on siedział w dymie, jest Benson. 5,5 km. Benson 9451 HP. Kagero ma 6172. No i teraz Benson ucieka, odpływa. On się boi tego Kagero. No zobaczcie. Zobaczcie. Kapitan Hydra z drużyny Wir zatrzymuje się spokojnie, chce tutaj przejąć ten główny punkt, aby dać zwycięstwo swojej drużynie. Benson znika. Kapitan decyduje się
na manewr będzie odpływał, może będzie chciał się schować gdzieś za górę, gdzieś za wyspę, aby nie znalazł jego tutaj ten artyleryjski, typowo artyleryjski niszczyciel Benson, który naprawdę, jeżeli by dopadł tego Kagero, no to mogłoby się tutaj dziać, no ale zobaczmy, jesteśmy na razie bezpieczni. Jeszcze 50 sekund i będziemy mieli centrum zdobyte. Jest, płynie Benson, kapitan wysyła torpedy. Może ten Benson wpadnie na te torpedy. Poszła następna salwa w kierunku Bensona. Trzymajmy kciuki, nie dmuchajmy, nie oddychajmy, aby te torpedy, moi drodzy, trafiły, żeby nie zmyliły celu. Kapitan w tym momencie akurat ma kolizję z górą. Jest wyświecony, no i uciekajmy, uciekaj kto może. No jest strzał, nie trafia. Za minutę 13 sekund będą... Nie, już mamy tutaj szybkie przeładowanie torped. Benson zapewne nie wie, że Kagero nie ma tutaj dymu, będzie na pewno próbował jego atakować, gdyż pomyślał sobie, wypuścił Kagero wszystkie torpedy i w tej chwili jest bezbronny, ale poszła tutaj kolejna paczka torped. Jest trafienie, zobaczcie, jest podpolone, no i teraz Kagero. Jest salwa następna, czy będzie trafienie? Jest trafienie. 369, no i jeszcze jedno. Trzymajmy kciuki, trzymajmy Kagero. Tak jest trafienie, no i teraz tylko musnąć jego. Jest 179 HP i jest zatopiony, jest Kraken uwolniony. Brawo, kapitanie Hydra.